Cześć kochani, jak zwykle witam Was Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia na YouTubie, kanału poświęconego szerokiej promocji wszelkich działań prozdrowotnych, a więc odżywianie, wpływ pól magnetycznych, wpływ picia wody, czystej wody, odpowiedniej wody, odpowiednio przygotowanej wody, ale o tym mówię oczywiście szeroko na kanale. Mówimy o wpływie naszych myśli na nasze zdrowie, jakie to są myśli. Mówimy o wpływie optymizmu, a więc postaw życiowych, czy ewentualnie jesteśmy pesymistami, czy optymistami itd., itd. A więc wszystko to, co związane jest z naszym zdrowiem somatycznym, czyli cielesnym, psychicznym, wszystko to tworzy naszą całą otoczkę, wpływa na tak zwany dobrostan. O czym dzisiaj? Dzisiaj będziemy mówić, chciałbym dać bardzo konkretną wiedzę, oczywiście nie do końca może pełną, to zrozumiałe, trudno byłoby tutaj robić wykłady, powiedzmy, wielogodzinne na jeden temat, ale dzisiaj powiemy sobie o pewnym ekstrakcie skory sosny nadmorskiej lub morskiej, Pinus maritima, z łaciny, więc sosna morska, ale oczywiście ta roślina nie rośnie w morzu, tylko na wydmach nadmorskich. I tutaj chcę od razu powiedzieć, że jest taka nie legenda, tylko fakt, jak to niektórzy mówią, autentyczny w dodatku. Wiecie, że jestem prześmiewcą, więc czasami po prostu żartuję sobie, ale wtedy, kiedy trzeba być poważnym, to trzeba być po prostu poważnym. Natomiast gelos, śmiech, gelotologia, terapia śmiechem, więc śmiejmy się, żartujmy i nie bądźmy, że tak powiem, zbyt poważni. No. Bo życie w ogóle jest zbyt poważną sprawą, żeby je traktować zbyt poważnie. Po co dodatkowe stresy? Ale dobra, mniejsza z tym. Jest taka opowieść, że pierwsi Europejczycy, znaczy koloniści, którzy zasiedlali Amerykę, którzy przypływali z Europy, no i znaleźli się w świecie zupełnie dla siebie nieznanym, nowy ląd, nowe otoczenia i tak dalej. Nie mieli co jeść, zapasy się skończyły, nie umieli jakoś tam się zorganizować na tym nowym lądzie i tak dalej. Spotkali się z pomocą Indian. Oczywiście później pięknie tym Indianom odpłacili, ale chorowali między innymi na szkorbut i tak dalej. I Indianie, widząc tą biedę białych, raz, że dostarczyli im specyfiku na szkorbut, na leczącego, co wyciąg skory nadmorskiej, Pinus maritima. Wyciąg, okazuje się dzisiaj, nazywamy to OPC, oligoproantocjanidyny, czyli inaczej pisowni pycnogenol, piknogenol, i o tym będzie dzisiaj mowa. Od razu prośba, jeżeli audycja Wam się spodoba, a przy okazji pamiętajcie, ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału, naszego kanału, to kliknijcie tam w suba, będziecie powiadomieni o następnych audycjach na bieżąco, tym bardziej, że mówimy o sprawach związanych ze zdrowiem, a te sprawy są u nas wszystkich, więc prośba też, dzielcie się tymi linkami, przesyłajcie znajomym, bliskim, niech też zapoznają się z całą wiedzą. Jak mówię o takich bardzo konkretnych tematach, gdzie trzeba posiłkować się tak naprawdę solidną wiedzą, to wiecie doskonale, że przygotowuję specjalnie dla Was prezentację. Wymaga to trochę pracy, fakt, lub posiłkuje się tekstami. Chodzi o to, żebyście mieli dostęp do tego, a więc wielu z Was też zakłada sobie słuchawki, korzysta w trakcie nawet jazdy samochodem w długich trasach, może to odsłuchać, nie obserwując, ale po prostu może słuchać, więc posłuchajcie. Najpierw udostępnię sobie ekran, żeby tych obrazków było troszeczkę, bo będę nie tylko mówił, ale będę po prostu pokazywał. Tu zlikwiduję taki ekranik, dobrze. I pokaz slajdów włączymy od początku. A więc, kochani, dobrze, nagrywamy już, rzecz jasna. Więc w ramach rodzinnej strefy zdrowia bardzo konkretna wiadomość na temat właśnie tak zwanego piknogenolu, ale konkretnie lecznicza moc roślin, czyli piknogenol, OPC, czyli tak zwane oligoproantocjanidyny, czyli oligomeryczne,
proantocjanidyny. Cóż to za związek? Jak widzicie, tu jest pokazana Pinus maritima, czyli sosna nadmorska, sosna morska w dosłownym tłumaczeniu, specyficzna sosna, gdzie igły mają około 25 cm długości. I kochani, co ten specyfik może robić? Ale zanim do tego specyfiku dojdziemy, to najpierw troszeczkę z wstępu. Mówimy o zdrowiu. I kiedyś akurat przedstawiałem Wam myśl Michela Bracka, francuskiego lekarza naukowca związanego z Narodowym Instytutem Zdrowia i Badań Medycznych INSERM pod Paryżem, jak dobrze pamiętam, że wszyscy planujemy nasze kariery zawodowe. Robimy projekty na następne wakacje, ale nie mamy planu zachowania zdrowia. Istnieje medyczna ziemia niczyja między dobrym stanem zdrowia i chorobą. W tym przedziale mieści się właśnie zagrożenie zdrowia. Tak, zagrożeń zdrowia mamy całe mnóstwo. Mówię o tym w naszych audycjach. Moi znajomi lekarze twierdzą, że na przykład choroba nowotworowa zaczyna się i inne poważne choroby zaczynają się najpierw od powstania zapaleń, zwłaszcza zapaleń w jelitach, i później to się wszystko przeradza, zapalenia, które trwają dłuższy czas i zaczynają po prostu powstawać różnego rodzaju bardzo ciężkie choroby. Jedna z moich wykładowczyń, świetny lekarz, doktor nauk medycznych, pani Brygida Adamek, naprawdę rewelacyjny lekarz, twierdziła zawsze, jeżeli chodzi o nowotwory, że trzeba mniej więcej 7 do 10 lat, żeby wyhodować sobie nowotwór, i to jest czas taki, że kiedy możemy nie dopuścić do rozwoju nowotworu. Inna moja znajoma, pani doktor nauk medycznych, naukowiec, pani Marta Woźniak, z którą akurat robię tutaj wykłady i zamieszczam je na naszym kanale, też twierdzi, że w zasadzie choroby nowotworowe zaczynają się, generalnie chodzi o taki pewien przedział, taką typówkę, w wieku około 30 lat, bo do 30 jesteśmy zdrowi, wszyscy, ach, jak świetnie wyglądamy i tak dalej. Oczywiście jest to pewna reguła, a wyjątki od tej reguły, no to potwierdzają tylko tę regułę. I wówczas nie dbamy kompletnie o zdrowie i zaczyna się dopiero po 30, zaczyna nam się to zdrowie sypać, wychodzą konsekwencje naszych zachowań, naszego stylu życia, niedbania o siebie, jedzenia byle czego, mało snu, brak ruchu i tak dalej, i tak dalej. I to zaczyna po prostu skutkować. I w wieku mniej więcej 50 lat dopiero wychodzą te wszystkie kwiatki, a więc na przykład zaczynają kobiety chorować, rak sutka, rak jajników, panowie, rak prostaty, rak jelita grubego i tak dalej, i tak dalej. I teraz słuchajcie, a więc trzeba zadbać o siebie. I teraz pytanie, co może z nami zrobić medycyna akademicka, czyli ta normalna, tak zwana rockefellerowska, inaczej zwana bardzo często. No cóż, no najpierw profilaktyka w postaci wczesnych badań po to, żeby wykryć za wszelką cenę jakąś chorobę, a później leczyć. Pytanie czym? No wiadomo czym, nie rozwijam tego tematu. Uważam, to jest moja teza, nie tylko moja teza, absolutnie. Medycyna przyszłości to jest medycyna naturalna, czyli wszystko to, co służy naszemu zdrowiu, a nie to, co nas zatruwa, zatoksycznie i tak dalej. I teraz, więc dlatego warto wdrożyć w każdej rodzinie kompleksowy program zdrowia i dodam urody. I filarami tego programu jest przede wszystkim suplementacja odżywiania z użyciem specjalnej żywności, tak zwanej functional food. Chodzi o nutraceutyki wysokiej klasy, suplementy, diety, wykorzystanie terapeutycznych właściwości pól magnetycznych, picie krystalicznie czystej, najlepiej strukturyzowanej wody, najlepiej o wysokim pH, najlepiej o wysokim ujemnym potencjale redox. Wrzucam na razie tylko takie tematy. Umiarkowane uprawianie sportu, czyli ruch, i słuchajcie, optymizm życiowy, czyli nasza postawa życiowa. Nie kwękanie, nie narzekanie, nie czarnowictwo, bo to, jakie są nasze myśli, to się spełnia. Akurat dzisiaj prowadziłem też rozmowy z taką moją znajomą, która podobnie jak ja prowadzi kompleksowy program zdrowia. Ona mu opowiadała o ojcu jednego ze swoich znajomych,
gdzie no, zachorował na raka płuc. Ten pan, znaczy zachorował, no, zdiagnozowano zaawansowanego raka, została zastosowana bardzo dobra kuracja, zaczął się człowiek znacznie lepiej czuć, rewelacyjnie zaczął się czuć, ale okazało się, że lekarze, niezależnie od tego, że on się poczuł bardzo dobrze, a po miesiącu stosowania takiego wypasionego wspomagania organizmu, ocenili, no nie, no jeżeli to jest nowotwór, po prostu nie jest to tak zaawansowane, że proszę pana, no w takich przypadkach to zostały 2 tygodnie życia zaledwie. I on to wziął bardzo mocno do głowy i faktycznie okazało się, że po prostu około 2 tygodni od tej diagnozy, tego wtłoczenia takiego programu do głowy, po prostu człowiek zmarł. Zaczął się gorzej czuć i zmarł. Dzisiaj jeden z moich rozmówców, Dominik Mino, będę robił z nim wywiady, wejdą audycje, powiedział, charakterystyczny przykład podał. Jak działa nasz mózg, co się spełnia? I on mówi, słuchajcie, odkryłem coś dla siebie. Sprawę związaną na przykład z seksem, z tym cudownym zbliżeniem dwojga. Więc jak pomyślę sobie o mojej kobiecie, mojej partnerce, są to myśli właśnie dotyczące zbliżenia, seksu i tak dalej. I jak pomyślałem o niej któregoś razu, to widziałem, co się zmienia w moim ciele. No, chłopaki, wiecie doskonale, jeżeli pomyślimy sobie o czymś takim akcie, powiedzmy płciowym, jak to się nazywa, to coś się w naszym organizmie zmienia i coś buzuje, jakieś motylki w brzuchu, jakaś po prostu erekcja następuje, jakieś inne historie. I to Dominikowi dało do myślenia. Zaraz, jeżeli taka myśl o seksie tak zmienia coś w moim organizmie, to w takim razie każde inne myśli też zmieniają. I teraz, jeżeli mam myślenie bardzo pozytywne o pieniądzach, o zdrowiu, dobrym samopoczuciu, to w takim razie również w moim organizmie coś następuje, co po prostu powoduje wzrost sprawności, wzrost zdrowia, jakieś procesy biochemiczne następują, czy jakieś inne. I jeżeli z kolei myślę negatywnie, jest do czarno, nie, no zostało 2 tygodnie komuś tam życia, czy mnie samemu, to w tym momencie nakręca się, cała podświadomość działa, żeby po prostu to zaszło. A więc zresztą miałem audycję na ten temat, świadomość kreacji i tak dalej, wróćcie do tego. Trzeba uwzględnić w dbałości o zdrowiu naszą całą psychikę, naszą całą postawę. Nie postawę po prostu takiej sklerozy, skostnienia, zabetonowania naszego umysłu, czyli postawoskleroza, tylko optymizm życiowy i sprawa załatwiona. I teraz, kochani, dalej. Więc oczywiście tu jest mój konik, ale to jest potrzeba życiowa, suplementacja odżywiania. Dzisiaj na ten temat. Więc suplementacja, co to jest? To wzbogacanie codziennej diety w naturalne witaminy, minerały, inne składniki konieczne do normalnego funkcjonowania organizmu. Jeżeli ja mówię suplementy, to nie mam na myśli żadnych syntetycznych suplementów i jedynie składniki suplementy wieloskładnikowe, takie jakie matka natura stworzyła. Na przykład żel alosowy, na przykład kolostrum, na przykład reishi, na przykład czystek i tego typu historie, gdzie w jednej kapsułce zamknięte są no cała roślina, że tak powiem, skoncentrat z tego wszystkiego. I teraz, co to są suplementy diety? Suplementy diety to są aktywne metabolicznie, a zaznaczam, naturalne, wieloskładnikowe. Czyli jeszcze raz powtarzam, tak jak je matka natura stworzyła, suplementy diety tego typu to są aktywne metabolicznie produkty naturalne, uzupełniające składniki pokarmowe i działanie opierają na synergizmie. A synergizm jest współdziałaniem różnych substancji na organizm, skuteczniejszym niż suma ich oddzielnych działań. I jakie są typowe składniki suplementów? Przede wszystkim, słuchajcie, to są tak zwane substancje balastowe, więc błonnik, w tym tak zwane fruktooligosacharydy, czyli substancje, którymi się odżywiają nasze bakterie, dobre bakterie, czyli mikrobiota tak zwana jelitowa. To są tak zwane pektyny, to są tak zwane śluzy, to są tak zwane gumy,
Proszę nie kojarzyć tego z oponami i z kauczukiem, absolutnie. Gumy, śluzy to są na przykład substancje, no wyobraźcie sobie, śliwę, wiśnie, zraniona została gałąź, powiedzmy pień drzewa i zaczyna wydobywać się z drzewa sok. Tak jak żywica sosny, gęstnieje i to są właśnie tego typu gumy, śluzy. Dalej, kwasy tłuszczowe, na przykład omega-3, omega-6, omega-9, CLA, witaminy, składniki mineralne, wtórne substancje roślinne, a więc polifenole, karotenoidy, fitohormony, alkaloidy, olejki eteryczne, inne, dalej bakterie kwasu mlekowego, czyli laktobakterie, tak zwane dobre, dwudzielne bakterie, kwasy organiczne, na przykład jabłkowy, cytrynowy, szczawiowy, winowy, bursztynowy, mlekowy i enzymy, czyli tak zwane dawniej nazywane fermentami. Jakie są efekty suplementacji odżywiania? Słuchajcie, przede wszystkim skuteczne otruwanie organizmu z toksyn, odbudowa prawidłowej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym, a nasz układ pokarmowy, nasze jelito to jest 80% mocy układu odpornościowego. To jest wpływ na funkcjonowanie naszych stawów i naszego mózgu, tak prawdę mówiąc. Dalej, sprawa przemiany materii, regeneracja narządów wewnętrznych, leczenie wrzodów przewodu pokarmowego, zwiększenie przyswajania spożywanych produktów. Dalej, zwiększenie zdolności wchłaniania wapnia i magnezu, co jest ważne w osteoporozie, skuteczne wzmocnienie systemu odpornościowego. To jest ochrona organizmu przed wolnymi rodnikami. To jest łagodzenie stanów zmęczenia, niepokoju, nadpobudliwości nerwowej, depresji. To jest silne działanie antynowotworowe dzięki tak zwanym fitoskładnikom, a więc między innymi bioflawonoidom i tak dalej, i tak dalej. Dalej, to jest usuwanie nieprzyjemnego oddechu z ust i przykrego zapachu potu. To jest usuwanie, czyli odtruwanie organizmu. To jest usuwanie trądziku i innych zmian na skórze. To jest regulowanie procesów wydalniczych poprzez likwidację wzdęć brzucha, biegunek, zaparć. To jest zapobieganie bolesnym skurczom brzucha i infekcjom pęcherza moczowego. To jest korzystny wpływ na regularność cyklu miesięcznego. To jest poprawa krążenia krwi i zapobieganie bolesnym skurczom mięśni. To jest zmniejszanie zapotrzebowania na insulinę. To jest obniżanie poziomu cholesterolu. To jest łagodzenie licznych bólów. To jest ochrona przed powstawaniem żylaków. To jest przezwyciężanie niewielkiego głodu. Tu chodzi o wypełnienie żołądka między innymi błonnikiem, który pęcznieje, ale tu do tego trzeba oczywiście pić wodę i tak dalej, i tak dalej. I tu chodzi o to, o czym ja mówię od wielu, wielu lat, że należy stosować prewencyjną suplementację odżywiania, profilaktyczną suplementację odżywiania zgodnie z zasadą. Odżywiaj się normalnie, bo nie masz czego innego. Ja też robię zakupy, czy w Biedronce, czy w jakichś innych sklepach, ale braki uzupełnień suplementami, oczyszczaj organizm, odtoksyczniaj go, reguluj wszystkie procesy, które zachodzą w organizmie dzięki zawartości składników zawartych w suplementach. I tu jest obecnie konieczność w każdej rodzinie. To nie mówi wam Janusz Dąbrowski, ja tylko powtarzam opinię między innymi dr Brygidy Adamek, u której bywam wielokrotnie na wykładach, wspominamy już, zresztą w wielu wykładach o tym mówię. I ta prewencyjna suplementacja odżywiania powinna się opierać przede wszystkim na prawidłowo skomponowanym zestawie antyoksydantów, które chronią organizm przed atakami wolnych rodników. W ogóle ja już robiłem takie prelekcje na temat wolnych rodników, na temat antyoksydantów. Tłumaczyłem, możecie wejść akurat poszukać na moim kanale tych audycji. Natomiast generalnie, słuchajcie, każda kuracja, która się opiera na suplementacji, każda kuracja wspomagająca organizm, opierająca się na suplementacji, ma być właściwie skomponowana. Oczywiście trzeba zdefiniować pojęcie, co to jest. Więc zainteresowanych odsyłam do mojej prelekcji kompleksowy program zdrowia. Jest playlista, kompleksowy program zdrowia, jest tam audycja oddzielna, tam pokazuje tak zwanych 5 palców, 5 dziedzin, 5 obszarów organizmu, które trzeba wyregulować. I jedną kuracją składającą się z kilku rodzajów suplementów, odpowiednio to wszystko skomponowane, opracowane zresztą przez lekarzy,
I to rewelacyjnie działa, doprowadza do tak zwanej homeostazy, do przywrócenia homeostazy organizmu, czyli równowagi między linii metabolicznej organizmu. Ale tu będziemy dzisiaj w naszej prelekcji mówić o jak się bronić przed atakami przede wszystkim wolnych rodników. Przypomnę tylko, że wolne rodniki to są atomy, jony lub cząsteczki z jednym lub większą liczbą tak zwanych niesparowanych elektronów na ostatniej orbicie. Jeszcze raz ewentualnie wróćcie, znajdźcie na playlistach moich temat wolne rodniki. I te wolne rodniki dążą do przyłączenia lub oddania elektronu, co sprawia, że odznaczają się wyjątkowo wysoką aktywnością chemiczną. Utleniają, czyli spalają każdy związek, z którym mają kontakt. Więc to są takie wredne, wrogie nam cząsteczki, chociaż nie do końca, bo organizm czasami wykorzystuje wolne rodniki po prostu do zabijania bakterii, czy też przede wszystkim wirusów. Posługuje się tak zwanymi bombami tlenowymi, ale to już jest inna sprawa. Jakie są główne źródła wolnych rodników? 3 główne. Pierwsze to jest środowisko, a więc spaliny, promieniowanie jonizujące, dym tytoniowy, leki, substancje chemiczne w meblach, odzieży, środkach utrzymania czystości i higieny, substancje chemiczne zawarte w żywności, żywność w związku z tym typu chipsy, krakersy, frytki, pizza, sosy sałatkowe. Drugie główne źródło to jest sam organizm ludzki, dlatego że wolne rodniki są produkowane, wytwarzane w procesach fizjologicznych, metabolizmu, oddychania, przemian enzymatycznych i oczywiście stres. I trzecia grupa to inne wolne rodniki, a więc ten łańcuch tak jakby na zasadzie domina się po prostu powiela, tak prawdę mówiąc. A więc zobaczcie, mamy tutaj komórkę, i każda jedna komórka naszego organizmu jest dziennie atakowana 10 000 razy przez wolne rodniki. To każdy z Was powie, że w takim razie przy takim natłoku ataków gdzieś powstaje uszkodzenie takiej komórki. Ta komórka po prostu zaczyna źle funkcjonować i tak dalej. Więc tutaj jak mamy komórkę, to oczywiście prawidłowa błona komórkowa. Na tej błonie komórkowej powinno być napięcie elektryczne w granicach około 70 do 90 mV, czy ta komórka powinna być jak dobrze napompowana piłka i każdy atak, powiedzmy, tych wolnych rodników będzie odbijał się jak od mocnego mięśni, mocnych brzucha. Nawet jeżeli ktoś nam po prostu uderzy pięścią, to przy napiętych mięśniach ta pięść może odskoczyć i nie zrobi nam żadnej krzywdy. I te wszystkie widzicie, promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenia, stresy, związki chemiczne z pożywienia, z papierosów, wszystko to wytwarza wolne rodniki, następuje uszkodzenie błony komórkowej, czyli mózgu komórki, nie jądro komórkowej z mózgiem, tylko błona komórkowa, która selekcjonuje wszystko to, co ma wejść do komórki, co ma wyjść. A więc, czy to ma wejść do komórki? O nie, błona komórkowa nie dopuszcza. Dopuszcza tylko to, co jest, o ile dobrze funkcjonuje, prawidłowo funkcjonuje. A więc dochodzi do uszkodzeń błony oraz elementów komórkowych, miceli i tak dalej, i zaczynają być problemy. A więc jeszcze raz powtarzam, ponad 10 000 ataków dziennie na każdą komórkę naszego organizmu. Jaka komórka to wytrzyma? Wytrzyma, o ile damy jej ochronę, damy jej możliwości obrony. No jeżeli nasza granica, w tym przypadku załóżmy nasza wschodnia, nie będzie obroniona, nie będzie fortyfikacji, nie będzie, powiedzmy, nie będzie nasza armia uzbrojona, odpowiednio wyekwipowana, wyćwiczona, to nawet nie ma o czym mówić. Każdy przeciwnik wejdzie jak w masełko. I następuje w wyniku tych ataków wolnych rodników takie utlenianie organizmu, rodzaj korozji, dosłownie rdzewienie. Tutaj na tych fotkach widzicie skutki, po prostu następuje starzenie, czyli zniszczenie wewnętrznych organizmów. Wolne rodniki atakują przede wszystkim DNA komórek, czyli kod genetyczny, atakują błony komórkowe, o czym już mówiłem, atakują nasze tłuszcze, węglowodany, białka, niezbędne do życia i rozwoju komórki.
niszczą je, a więc te wszystkie substancje, tłuszcze, węglowodany, białka nie, nie mają wówczas tych właściwości odżywczych. No wyobraźmy sobie zjełczały tłuszcz, zjełczałe masło, zjełczałe, czyli poddane działaniu tlenu, czyli utlenione. Jak to cuchnie, czy to jest zdrowe, czy chcielibyśmy jeść zjełczałe na przykład masło. I skutkiem ataku wolnych rodników jest przede wszystkim zmiana kodu DNA, czyli mutacje komórek, powstanie nowotworów, dalej uszkadzanie tętnic i powstawanie miażdżycy, a więc w wyniku choroba wieńcowa, zawały, udary, no i choroby układu krążenia stanowią pierwszą w Polsce przyczynę nadumieralności ludzi. W tej chwili około 140-150 tysięcy ludzi, obywateli umiera w Polsce z powodu z powodu chorób krążenia. Dalej, następuje gwałtowne starzenie się komórek, osłabienie mięśni, utrata sprężystości mięśni, zwiotczenie skóry, powstawanie zmarszczek. I od razu widać to po twarzach przede wszystkim, po dłoniach, kto ma przyspieszone starzenie, czyli został poddany między innymi ataków wolnych rodników. I teraz na ilość tych wolnych rodników w produktach spożywczych, a przecież to jedzenie, produkty spożywcze, które spożywamy, czyli jemy, czyli to coś, co powinno być pokarmem, pożywieniem, posiłkiem, a nie jest, na ilość tych wolnych rodników ma wpływ czas odtrwania ich obróbki przemysłowej, gotowanie, smażenie, pieczenie, czas przechowywania i zawartość polepszaczy, spulchniaczy, sztucznych barwników, konserwantów, stabilizatorów oraz długość terminu przydatności do spożycia. Im dłuższy termin przydatności do spożycia, to przecież każdy to wie, to jest logiczne. To znaczy, że więcej konserwantów. Jakich? Chemicznych, bo są konserwanty również naturalne. Na przykład naturalny benzoesan sodu. Natomiast benzoesan sody, który jest stosowany w przemyśle spożywczym, to jest benzoesan otrzymywany w drodze syntez chemicznych, na przykład z toluenu. I to jest różnica, kochani. I teraz chodzi o to, żeby zabezpieczyć organizm przed destrukcyjnym działaniem wolnych rodników. Co więc zabezpiecza organizm przed tymi wolnymi rodnikami? Przede wszystkim odpowiednio sprawny układ antyoksydantów, czyli po pierwsze tak zwanych endogennych, czyli produkowanych w organizmie, i egzogennych, czyli dostarczanych po prostu z zewnątrz. I teraz krótko, co to są antyoksydanty, i zaraz przejdziemy do bohatera naszej prelekcji. Antyoksydanty są to związki biochemiczne wykazujące zdolność neutralizowania wolnych rodników. Te antyoksydanty mogą być dostarczane wraz z pożywieniem lub w postaci specjalnie dobranych naturalnych suplementów. Należą do grupy antyoksydantów, przepraszam, witamina A naturalna, witamina C, witamina E, karotenoidy, a więc alfa i beta-karoten. No beta-karoten na przykład jest tak zwaną prowitaminą A, czyli najpierw mamy beta-karoten, na przykład obecny w marchewce, w karotce tak zwanej, a później z tego dopiero powstaje witamina A. Dalej, karotenoidy to jest likopen, obecny między innymi w pomidorach, rewelacyjnie działający na prostatę, luteina, ksantofile, koenzym Q10, biopierwiastki typu cynk, miedź, selen, mangan, kobalt i wiele po prostu innych. I tutaj doskonałym antyoksydantem należącym do grupy tak zwanych polifenoli, widzicie, to jest taka chemiczna nazwa, polifenol. Boże, fenol to coś cuchnącego, jakieś tam chemia, nie. To jest tylko nazwa po prostu chemiczna, a więc jest tak zwany piknogenol. I tu jeszcze raz pokazuję, że to jest ekstrakt, wyciąg skory sosny. Po raz pierwszy wyekstrahowano go, jak dobrze pamiętam, w 1947 roku. Właśnie skory sosny nadmorski, czyli Pinus maritima, ale później odkryto piknogenol również, czyli OPC, to jest ponad 40 różnego rodzaju związków
dlatego nazywamy oligoproantocjanidyny, a nie oligoproantocjanidyna. Jest to wiele związków, około 40 do 50 chyba związków. I piknogenol składa się, tak jak mówiłem, z około 40 różnych polifenoli działających kompleksowo. Jak widzicie, jeszcze raz tutaj powtarzam, Pinus maritima, a więc skory sosny, ale okazało się, że piknogenol również można pozyskiwać z pestek winogron. A wyobrażamy sobie, ile tych na świecie jest plantacji winogron, z których się robi wino, a co z pestkami? Właśnie z pestek pozyskuje się bardzo do wysokiej klasy w ogóle piknogenol. I jak działają generalnie polifenole? Mają działanie antyoksydacyjne, czyli zwalczają wolne rodniki, mają działanie antybakteryjne, antygrzybicze, antywirusowe, przeciwzakrzepowe, przeciwzapalne. Oczywiście na temat działań przeciwzakrzepowych można bardzo dużo byłoby powiedzieć, bo uszczelniają, wzmacniają nasze naczynia krwionośne, zwłaszcza drobne naczynia włosowate i zobaczcie, jakie są źródła pozyskiwania tych polifenoli. To jest czarna porzeczka, to jest chyba to jest żurawina, jak dobrze pamiętam, ale to jest aronia. Aronia jest bogata w liczne polifenole. Między innymi wiadomo, że kosmonauci i rosyjscy, i amerykańscy zabierają na pokłady swoich statków kosmicznych i tam, gdzie wysoko w laboratoriach kosmicznych, zabierają całe zestawy koncentratów właśnie z aronii. To są wiśnie, to są maliny, to jest czarna jagoda, to jest jagoda kaukaska, borówka amerykańska i tak dalej, i tak dalej. I tu posłużę się też z kolei cytatem z pana Sławomira Ambroziaka, magistra farmacji, rewelacyjny po prostu ekspert. Kiedyś po raz pierwszy usłyszałem jego zdanie, wiele lat temu, chyba ponad 25 lat temu, byłem na jego wykładach w Sopocie i zafascynował mnie swoją wiedzą. Specjaliści od profilaktyki nowotworowej dowodzą, że systematyczny, wysoki udział polifenoli w diecie może ustrzec człowieka przed najgroźniejszymi postaciami raka płuc, żołądka, jelit, przełyku, trzustki, wątroby, gruczołu sutkowego, prostaty, skóry. I jak działa piknogenol? Przede wszystkim doskonale zwalcza wolne rodniki w obrębie mózgu dzięki łatwemu pokonywaniu bariery krew-mózg. Wchłania się do organizmu w bardzo krótkim czasie, działając synergetycznie z innymi substancjami, na przykład witaminami A, C, E, więc warto łączyć piknogenol, czyli tak zwane OPC, oligomeryczne proantocjanidyny, właśnie z witaminami A, C, E, naturalnymi oczywiście. Chroni przed szkodliwym wpływem wolnych rodników powstających w wyniku przemian metabolicznych, czyli endogennych, wewnętrznie powstających w organizmie, przemian metabolicznych, promieniowania jonizującego, pestycydów, skażeń chemicznych, metali ciężkich, palenia tytoniu. Hamuje wytwarzanie niektórych enzymów niszczących kolagen. Ogranicza produkcję histaminy, zmniejszając w ten sposób reakcje uczuleniowe, a więc alergie, astma. Nieleczona alergia zamieni się w astmę. Wzmacnia i uelastycznia ścianki naczyń krwionośnych, dzięki czemu zmniejsza się ich przepuszczalność, usprawniając krążenie krwi. Wpływa dodatkowo w zastosowanie piknogenolu profilaktycznie, regulacyjnie, wzmacniająco w następujących obszarach. Uczulenia, a więc katar sienny, uczulenia na sierść, produkty żywnościowe, słońce, kurz, grzyby, ukąszenia insektów. Dalej, problemy skórne, czyli przedwczesne tworzenie się zmarszczek, oparzenia słoneczne, egzemy, liszaj, zwykły i przewlekły, trądzik, łuszczyca, rozstępy pociążowe, trudności w gojeniu się ran, znamiona zwyrodnieniowe, problemy ze wzrokiem, a więc zaćma szara, nadwrażliwość na światło, ślepota nocna, suchość gałki ocznej, zapalenia spojówek jaskra. O właśnie, ślepota nocna. Słuchajcie, w czasach II wojny światowej
podczas nalotów aliantów na Niemcy, lotnicy latający właśnie nocami, bombardujący Niemcy, otrzymywali za każdym razem wcześniej posiłki obfitujące między innymi w dżemy z czarnych jagód. Czarne jagody, chodziło o polepszenie widzenia nocnego, bo przecież te bombowce, flota nocna bombowa aliancka była atakowana przez myśliwce w nocy niemieckie, a więc chodziło o widzenie, chodziło o ochronę, chodziło o obronę i tak dalej, i tak dalej. Dalej, następna grupa, następny obszar, wzmacnianie systemu immunologicznego, zwłaszcza w czasie infekcji grypowych. W czasie teraz dalej, cukrzycy, zapalenie oskrzeli, astmie, łagodzenie objawów klimakterium, zwalczanie celulitu, urazy mechaniczne, a więc zranienia, złamanie, nadciągnięcia, urazy mięśni. Widziałem, jak następuje w przypadkach ran przyspieszone, nie powiem tego dokładnie, tak zwane ziarnienie się po prostu tej rany. Dalej, problemy z układem krążenia, a więc chodzi o serce i system krążenia, o system naczyń włosowatych jako drugie serce. Pamiętajmy, że cała sieć układu krwionośnego naszego ludzkiego to jest u przeciętnego człowieka to jest 150 000 kilometrów. 150 000 kilometrów, 3,5 długości równika. Zastoje limfatyczne, hemoroidy, obrzęki, skłonność do zakrzepicy. Dalej, działanie antynowotworowe, wzmacnianie działania witamin A, C, E, o czym mówiłem, oraz substancji mineralnych, pierwiastków śladowych, choroby naczyń krwionośnych, a więc pękanie, zatory w nogach, żylaki, otwarte rany, mrowienie w nogach. Hamowanie procesów starzenia, czyli działanie anti-aging, wywołane działaniem wolnych rodników. Doskonałe odżywienie chrząstki, kości, ścięgien, skóry i tkanki łącznej, a więc w przypadku schorzeń stawów. Dalej, ochrona kolagenu, wzmacnianie elastyczności skóry, ochrona przed wysuszeniem, wspomaganie wykładzania drobnych zmarszczek, zapobieganie przebarwieniom skóry, obniżanie poziomu cholesterolu LDL, zwanego tym złym, ale to nie chodzi o zły. Dlaczego organizm zaczyna wytwarzać więcej tego cholesterolu, czyli lipoproteiny niskiej gęstości? Chodzi o to, że jeżeli następują problemy z naczyniami krwionośnymi, pękanie, to organizm zaczyna więcej produkować tego cholesterolu do zatykania tych wszystkich pęknięć. To ja to tłumaczę w taki bardzo kolokwialny sposób. A więc obniżanie poziomu cholesterolu LDL, trójglicerydów i podwyższanie tak zwanego dobrego poziomu HDL, czyli lipoproteiny wysokiej gęstości. Przeciwdziałanie zlepiania się płytek krwi, czyli agregacji i wpływ oczywiście na potencję seksualną. Oczywiście pozytywny wpływ. I teraz, jeżeli mielibyście dobierać kwiknogenol, to jakimi kryteriami trzeba byłoby się kierować, żeby wybrać jak najwyższej jakości suplement? Przede wszystkim ma być to najwyższa czystość i jakość, w tym procentowa zawartość czystej postaci kwiknogenolu w suplemencie. Teraz dalej, obecność dodatkowych niezbędnych substancji, a więc nie chodzi o to, żeby tam było tylko OPCA, ale naturalne witaminy C, E, A ewentualnie dodanych w celu wzmocnienia działania suplementu. Dalej, żeby były dodane organiczne związki wapnia i magnezu. I tak dobrany biokompleks działa na niektóre typy wolnych rodników 20-krotnie silniej niż witamina C i 40-krotnie silniej w porównaniu z witaminą E. Stanowi to naprawdę kapitalny koncentrat, wspaniale zwalczający wolne rodniki. Zobaczcie, taka niepozorna sosna. Oczywiście dzisiaj nikt nie obdziera kory sosny, chyba że są wycinane po prostu sosny, drzewa i pozyskuje się korę i z tego jest produkowany piknogenol, OPC, oligoproantocjanidyny, ale już wiecie doskonale, że doskonałym źródłem są przede wszystkim rośliny jagodowe,
żyjące zwłaszcza w stanie dzikim, ale mamy do dyspozycji aronię, mamy do dyspozycji borówkę, mamy no, czarne jagody, mamy żurawinę, mamy cały szereg innych jagodowych, gdzie możemy ten piknogenol w sposób naturalny pozyskiwać. Kochani, to byłby na dzisiaj tyle, więc będę kończyć już to udostępnianie. Więcej informacji oczywiście na te tematy znajdziecie w moich książkach, więc naturalne składniki suplementów diety, gdzie opisuję właśnie między innymi te wszystkie składniki, lecznicza moc roślin, gdzie opisuję właśnie piknogenol, OPC, gdzie tłumaczę bardzo bardzo jasno, co to są antyoksydanty, co to są wolne rodniki, tak samo witaminy, minerały i tak dalej, które też służą nam jako antyoksydanty, więc zapraszam na moją stronę internetową www.januszdabrowski.pl. Tam są opisy moich książek, więc przede wszystkim tam akurat wszystko to jest zawarte dla tych wszystkich, którzy chcieliby mieć więcej wiedzy. Już zatrzymuję udostępnienie. A więc zobaczcie, pozornie niepozorna sosna. Tak, taka sobie zwykła roślina, ale przez sosny możemy pozyskiwać inne różnego rodzaju składniki lecznicze, na przykład pędy sosne do 10 cm długości, czyli wiosenne, po prostu zalane miodem, czy wyciągi alkoholowe, więc tam jest masa terpenów i tak dalej przy przeziębieniach. Wszystko to nam służy, byle tylko umieć to wykorzystać. I tu jeszcze jedna uwaga. Posłuchajcie, kochani, to o czym mówiłem w mojej audycji, implementacja suplementacji, taka zbitka słowna. Implementacja, czyli jak prawidłowo realizować swoje cele. Jeżeli chcemy wzmacniać organizm, wspomagać go, używając odpowiednich suplementów, to no nie należy tego robić samodzielnie, bo można popełnić błędy. A po co? Więc warto skierować się do specjalisty, do człowieka, który ma doświadczenie. Więc słuchajcie, mniemam, że jestem takim specjalistą. No niechcący tak się stałem, powiedzmy, ekspertem od kompleksowego programu zdrowia w Polsce. Też dzięki wielu tysiącom ludzi, którzy moi, powiedzmy, znajomi kierowali mnie do mnie, swoich znajomych. Ja udzielałem, powiedzmy, różnych porad. Część z tych ludzi, byłem z nimi w kontakcie, był feedback, czyli informacje zwrotne, a więc uczyłem się jednocześnie, wiedziałem, że to, co podaję, jak to działa i tak dalej. No i tak niechcący, mówię, się stałem ekspertem od kompleksowego programu zdrowia, dzięki któremu wyprowadziliśmy już masę ludzi w Polsce z różnego rodzaju niedomagań bez użycia jakichś środków chemicznych, a więc bardzo bezpiecznie, bardzo skutecznie. No i chwała Bogu. Tak prawdę mówiąc, chwała absolutowi, chwała dla źródła. Ta wiedza, którą otrzymuję, jak widzicie, dzielę się bardzo chętnie, bo tak trzeba. To jest taka moja idea fix, dać ludziom przede wszystkim informacje. Dlatego proszę Was, żebyście te informacje powielali, dzielili się linkami, przekazywali je bliskim, znajomym, żebyście po prostu przekazywali tę wiedzę i jednocześnie sami się uczyli, sami praktykowali. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał bezpośrednio mojej pomocy, to pod każdą moją audycją jest kontakt. Podaję moją skrzynkę mailową, ewentualnie trzeba po prostu pisać i sprawa załatwiona. Zapraszam też ewentualnie do współpracy. Jest coraz więcej ludzi potrzebujących naszej pomocy. Potrzebujemy takich doradców, ochrony zdrowia po prostu. Uczymy takich ludzi chętnych do współpracy i sprawa załatwiona. Od podszewki tego, co wiem, jestem w stanie nauczyć każdego, przekazać tą podstawową wiedzę, konsultować różne rzeczy i tak dalej, więc nie ma z tym problemów. Dobrze, na dzisiaj tyle. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję znowu za cierpliwość, za to, żeście byli. Liczę na Wasze suby, lajki, na odgłosy, na komentarze, może jakieś doświadczenia, które opiszecie własne, zastosowanie właśnie tego, o czym mówię. Do następnej audycji. Trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Papatki.